Dzień dobry moi kochani. Dzisiaj pragnę Wam opowiedzieć o kamieniach i o ziołach, które mogą nam pomóc tych kamieni się pozbyć. Pytacie mnie, jakie zioła rozpuszczają nam kamienie nerkowe? Otóż mówię Wam uczciwie, nie ma takich ziół, bo rośliny to nie jest żaden nie wiadomo jaki silny kwas, który nam w cudowny sposób rozpuści kamienie nerkowe są, a potem ich nie ma. Tak nie działa. Jeżeli ktoś Wam mówi, że tak jest, nie jest tak do końca. Zioła działają w bardzo różny sposób na to, żeby ulżyć nam w tej dolegliwości, jaką są kamienie nerkowe. Ja o tym Wam będę dzisiaj w filmie opowiadać. Będę Wam również opowiadać przede wszystkim o takim ziółku, które nazywa się Chanca Piedra. To jest zioło pochodzące z Ameryki Południowej, ale też w indyjskiej medycynie było stosowane i ono faktycznie nazywa się łamacz kamieni, dlatego że on potrafi zmienić strukturę kamieni, spowodować czasami, że one się rozkruszają i w związku z tym ułatwić nam wydalanie kamieni. Tak wynika to z obserwacji klinicznych, ale też przede wszystkim z tradycji stosowania, natomiast ono jako takie kamieni nie rozpuszcza. Opowiem Wam o tym ziółku i o innych ziołach i o tym, w jaki sposób, jak działają zioła, jakie mechanizmy mogą uruchamiać w naszym organizmie, że właśnie w tej dolegliwości, w sumie bardzo takiej nieprzyjemnej, jakie są kamienie nerkowe, no i też czasami niebezpiecznej, mogą nam ulżyć. Więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. To zacznijmy może, zanim powiem o kamieniach trochę, zanim powiem o mechanizmach działania ziół, zróbmy trochę odwrotnie dzisiaj i zacznijmy od tej Chanki Piedry, bo chyba tak się to odmienia. Zacznijmy od tego zioła, które faktycznie w medycynie mieszkańców Ameryki Południowej, w medycynie indyjskiej bywa nazywane łamaczem kamieni. To jest takie zioło, które właśnie rośnie dziko w strefie tropikalnej i subtropikalnej, czyli rośnie w Ameryce Południowej, w Peru, w Brazylii, rośnie w Indiach, rośnie w Azji Południowo-Wschodniej, rośnie w Afryce. W takim klimacie wilgotnym, preferuje też gleby właśnie wilgotne, nasłonecznione, ale tak trochę jest takim, byśmy powiedzieli o nim chwaścior, taki chwaścior, bo rośnie w ogrodach, przy polach, drogach, tak jak nasze tam, nie wiem, gwiazdnica, może przytulia i pokrzywa i to właśnie trochę taki typ zioła jest. Nie trzeba go gdzieś szukać wysoko w górach jak adaptogenów. No i co? No i właśnie w ciepłym klimacie, często po deszczach jest bardziej obficie rosnąca roślina, ale ona szybko rośnie, ale równie szybko kończy swój cykl. Jest to roślina jednoroczna. A jak wygląda? No ja postaram się tutaj pokazać Wam na ilustracji, czy na zdjęciu raczej. I bardzo proszę. To jest roślina taka właśnie, która wygląda niepozornie, chwastowo, jak widzicie. Ona osiąga wysokość, wielkość od 20 do 60 cm. Ma cienką łodygę, zieloną łodygę i takie liście drobne, eliptyczne, niepozorne, trochę jak u mimozy. No i kluczem do rozpoznania rośliny jest przede wszystkim to, że ona ma pod spodem liści charakterystyczne maleńkie owoce. One znajdują się pod spodem liści, więc tam ich należy szukać i po tym poznać tę roślinę. No i w związku z tym brak jest takich dużych, wyraźnych kwiatów, po której moglibyśmy też roślinę zidentyfikować. No to jest ta nasza Chanca Piedra. A jakie związki ona ma w sobie, które właśnie sprzyjają leczeniu i uldze w tych dolegliwościach, jaką są kamienie nerkowe? Mówię Wam. No, tych związków jest sporo i to są takie konkretne związki, bo to są lignany, to są alkaloidy, to są flawonoidy, więc już Wy troszeczkę wiecie o związkach różnych. Flawonoidy przecież bardzo silnie przeciwzapalnie też działają, prawda? Więc tu już jesteście ukierunkowani. Garbniki, kwasy fenolowe, one to są związki, które między innymi silnie odpowiadają właśnie za działanie na nerki i na drogi moczowe.
więc pośrednio i bezpośrednio potem za wydalanie kamieni nerkowych. I jak działa, jaki jest mechanizm działania tej rośliny? Co tam będziecie na mnie patrzeć? Chciałam wam dolarka pokazać, ale on znowu, bo znowu będziecie mówić, że pancia niedobra. Dolarek! Hono tu! No gdzieś znowu połaził. Żebyście sobie na niego też popatrzyli. A ja chciałam wam powiedzieć, jak działa ta czanka piedra. A właściwie to powiem wam, jak działają wszystkie, jakie są mechanizmy działania wszystkich roślin, a potem ze wskazaniem na właśnie te, o której mówię. To znaczy przede wszystkim w tych dolegliwościach związanych z kamieniami nerkowymi możemy stosować zioła o działaniu rozkurczającym czy rozkurczowym, tak? Które nam będą ułatwiały przechodzenie kamieni nerkowych przez drogi moczowe. Wiecie, że jak coś jest bardziej elastyczne, mniej spięte, właśnie rozkurczowe, to łatwiej te kamienie będą przechodziły. I no niektórzy, jeżeli mają taki problem, to doskonale sobie zdajecie sprawę, że idą do apteki i kupują przeciwbólowe i właśnie rozkurczowe leki. No już nie będę tutaj przytaczać nazw, żeby nie robić reklamy temu, czemu nie powinnam. Ale tutaj mamy takie, między innymi ta czanka piedra i inne rośliny właśnie przez swoje działanie rozkurczowe będą nam ułatwiały przechodzenie kamieni przez drogi moczowe, a rośliny moczopędne, również i czanka piedra ma takie działanie, będą powodowały, że zwiększa się ilość moczu, więc przepłukiwanie tych dróg moczowych będzie łatwiejsze i te kamienie będą się po prostu przemieszczały. No chodź tutaj, Łajzo, dalej. Poza tym, dlaczego łamacz kamieni i dlaczego inne rośliny, ale tutaj akurat ta jest najbardziej skuteczna, dlatego że ona przez zmianę pH moczu zmienia też strukturę kamieni. Zmienia strukturę, powoduje, że one są bardziej kruche, ona ich nie rozpuszcza, ale one są bardziej kruche, przez to mogą się właśnie rozkruszać na mniejsze części i łatwiej zostać wydalone. Za chwilę wam o tych kamieniach powiem. Co tam jeszcze? Niweluje stany zapalne i również inne rośliny w ten sposób działają. Wiecie, że te stany zapalne i potem w związku z tym ból też są częstą przypadłością w takich, jeżeli mamy kamienie nerkowe. No i oczywiście jakby zapobiega tworzeniu się nowych. I to też jest ważna informacja, że i czanka piedra i inne zioła zapobiegają tworzeniu się nowych kamieni, czyli nie kumulują się, nie narasta ilość kamieni w naszych drogach moczowych i w związku z tym ten problem staje się łatwiejszy potem do ogarnięcia i do całkowitego wyeliminowania. No a dlaczego właśnie czankę piedrę nazywa się łamaczem kamieni? Bo jak mówiłam już, w badaniach klinicznych zaobserwowano, że te kamienie się kruszą i łatwiej w związku z tym jest ludziom kamienie później wydalać. One są właśnie mniejsze, bardziej kruche po zastosowaniu czanki piedry. A poza tym, jak już mówiłam, co jest niezwykle istotne, zmniejsza się ilość nowych kamieni. To są takie dwie podstawowe funkcje tej rośliny, które nominują ją, czy predestynują ją właśnie do takiego miana łamacza kamieni. I jak już wam mówiłam, no ona dokładnie tak jak wszystkie inne zioła, dokładnie to, co ja, te generalne zasady wam przed chwilą podałam, ona również zmniejsza napięcie moczowodów, przez co ułatwia przejście kamieni, działa moczopędnie, czyli wypłukuje głównie te drobne takie złogi, które nie zdążyły się jeszcze zakotwiczyć w nerkach i w drogach moczowych, zmniejsza stany zapalne, czy jest mniej też między innymi miejsc, do których te kamienie mogą nam się przyczepić, osłabia strukturę kamienia, bardziej kruchy się staje i też hamuje agregację kryształów, czyli utrudnia tworzenie się nowych kamieni. Tak właśnie działa ta czanka piedra. A teraz wam powiem troszeczkę o tych kamieniach, bo to jest interesujące również. Kamieni nerkowych to nie jest tylko kamień kamieniowy nierówny, można by tak powiedzieć. Mamy różne rodzaje. Te najczęstsze kamienie to są kamienie szczawianowo-wapniowe i one praktycznie są bardzo
trudne do usunięcia, bo one są w ogóle nierozpuszczalne i takie nie są podatne na pH moczu, więc niełatwo się też rozkruszają. I tutaj oczywiście czanka piedra przez swoje działanie zmniejsza przede wszystkim tworzenie się nowych kamieni, co jest niezwykle istotne, utrudnia ich rozrastanie, tak, ale też pomaga w związku z tym swoim działaniem moczopennym wydalaniu tych kamieni, natomiast nie rozpuszcza. Są też kamienie fosforanowo-wapniowe i one są właśnie związane z pH zasadowym, więc tutaj ta roślina ma działanie takie jak poprzednio, ma też działanie przeciwzapalne, ale wpływa również na strukturę tego kamienia i na to, że on może nam się rozkruszać. Ale najbardziej podatne na czankę piedrę są jakie kamienie? Najbardziej podatne są kamienie moczanowe, związane z nadmiarem kwasu moczowego, dlatego że one są realnie rozpuszczalne. I tutaj właśnie może super silnie zadziałać czanka piedra, może też wpływać na metabolizm w ogóle w naszym organizmie, w związku z tym na tworzenie się kamieni, przez to alkalizowanie moczu. Natomiast nie jest jakby taką podstawową bronią, tylko może nam wspierać w niektórych przypadkach też to działanie. Ale niektórzy mogą mi powiedzieć tak, no dobrze Katarzyna, ale mówisz, że pH zasadowe, które zioła mogą powodować, między innymi czanka piedra, ogranicza tworzenie się kamieni, ale przecież właśnie alkalizuje mocz i to sprzyja, przecież my wiemy, że sprzyja tworzeniu się nowych kamieni. A z drugiej strony, wiecie czasami, że cytrynian potasu właśnie jest stosowany w leczeniu kamieni, który ogranicza tworzenie się kamieni, ale też znowu sprzyja alkalizacji moczu. Nie? To jest trochę takie skomplikowane i ma dwie twarze. Dlaczego tak jest? Dlatego, że przy umiarkowanym takim 6-6,5 efekcie alkalizacji moczu dominuje wtedy efekt wiązania wapnia, więc mniej jest tych kamieni, zwłaszcza szczawianowych i fosforanowych, mniej. Natomiast jeżeli już tak, co za dużo to niezdrowo, tak jak Paracelsus, wszystko jest trucizną i nic to dawka czyni truciznę. Tutaj jest dokładnie tak samo. Po przejściu określonej bariery do akcji wkracza chemia fosforanów i tu znowu rośnie ryzyko tworzenia tych głównie fosforanowo-wapniowych kamieni. Tak jak z jeżówką. Jeżówka, jeżeli jest stosowana w odpowiednich ilościach, działa immunostymulująco. Jeżeli przesadzimy z jeżówką, będzie działała odwrotnie, czyli immunosupresyjnie. Dokładnie tak jest ze wszystkim innym, tak? Oprócz tych kamieni, o których powiedziałam, jeszcze są kamienie struwidowe, czyli powstałe na tle bakteryjnym i tutaj to działanie przeciwzapalne, wspierające też jest istotne, aczkolwiek nie działające już na same kamienie. No i tak zwane cystynowe kamienie, bardzo rzadkie kamienie, które powstają przy skłonnościach pewnych genetycznych i tutaj działanie roślin ma w zasadzie działanie minimalne. No także widzicie, jak to jest z tymi kamieniami nerkowymi. Aha, jeszcze chciałam powiedzieć o przeciwwskazaniach, bo to jest też istotne. Czanka piedra może trochę obniżać cukier i obniżać ciśnienie, więc trzeba uważać, zwłaszcza w interakcji z lekami, bo to jest przy ziołach niezwykle istotne, na to zawsze powinniście zwracać uwagę, tak, żeby w jakiś sposób sobie nie pogorszyć działania leków przez niwelowanie ich działania albo, co jeszcze gorsze, przed intensyfikowanie ich działania, jeżeli zioła działają w tym samym kierunku, co może być też złe. No i muszą uważać kobiety w ciąży i matki karmiące na to też i konsultować, dlatego że tutaj w zasadzie wszystko, ale mówiłam Wam już wielokrotnie, że to nie do końca jest związane z tym, że to działa jakoś szkodliwie, czy rośliny działają szkodliwie, ale że nie ma wystarczających ilości badań, które by rekomendowały daną roślinę właśnie w ciąży czy podczas karmienia do stosowania. Jest na kanale film dotyczący roślin, które można bezpiecznie stosować w ciąży i takich, których absolutnie nie można stosować w ciąży i podczas karmienia. Jeżeli kogoś to interesuje, to zerknijcie sobie bardzo proszę do tego filmu. Może Wam nawet go tutaj podlinkuję. No to widzicie. No to kolejny temat mamy już za sobą. Fajnie, jak Wy mi tak podsyłacie propozycje tych tematów, bo ja wtedy wiem, co Was interesuje i mogę Wam robić, dopóki jeszcze nie wyjdą z ziemi różne rośliny, wiosna nie wybuchnie, nie będzie można szukać
czy będzie można szukać właśnie innych, o których Wam będę opowiadać, to takie tematy, które Was interesują, też staram się opracowywać. Więc na dzisiaj były kamienie nerkowe. Jeżeli macie jakieś inne tematy, to bardzo proszę. Jeżeli macie propozycje roślin, to też bardzo proszę, piszcie w komentarzach. No, a ja Was dzisiaj pozdrawiam. I zapraszam na codzienne live'y 15-minutowe, bo takie są nie o określonej godzinie. Trzeba szukać, włączyć sobie subskrypcję, powiadomienia, więc wtedy ten dzwoneczek Wam zadzwoni i będziecie wiedzieć, że jest akurat live. Różne tam rzeczy mówimy, różne tajemnice zdradzamy, które live'y nie są zapisywane. Zapisywany jest tylko sobotni albo niedzielny, a te codzienne nie, więc warto tam sięgnąć, bo ludzie się też dzielą swoimi doświadczeniami, bardzo cennymi czasami. Oj, to są te zakuluarowe dyskusje są czasami bardziej cenniejsze niż same prelekcje podczas różnych konferencji naukowych. No więc zapraszam serdecznie, a tymczasem ściskamy. Doliś, co tak patrzysz? No chodź się pożegnać. Nie chce dzisiaj chyba, wybaczcie mu, on dziś jest jakiś szalony, chyba wiosnę czuje już w powietrzu. Pozdrawiam, ściskam, pa.